hate me, but do it honestly. Jezu, ja mógłbym ich słuchać cały wieczór. I am presented with a dilemma. Let's call it a two-sided coin. At last. I must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? Eternity is relentless, Raziel. When I first stole into this chamber centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Raziel. To see its paths and streams tracing out into the infinite. As a man, I could never contain such forbidden truths. But each of us is so much more than we once were. Do you not feel with all your soul how we have become like gods? As such, are we not indivisible? As long as a single one of us stands, we are legion. Our futures are predestined. Moebius foretold mine eons ago. We each play out the parts fate has written for us. Free will is an illusion. I found the tomb of Sarafan, Kain. How could you profane a priest by turning him into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? The Sarafan were saviors, defending Nazgul from the corruption that we represent. My eyes are open, Kain. I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. You think the Sarafan were noble, altruistic? Oh, don't be simple. Their agenda was the same as ours. You nearly had me, Raziel. But this is not where or how it ends. Fate promises more twists before this drama unfolds completely. Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah. Welcome, time-span soul. Welcome to your destiny. Where am I? Is the usual question. In your case, when might be more apt. Very well, you old snake. If you'd prefer I use my bare hands... Well, this is completely unexpected. This orb disables our vampire enemies, leaving them helpless and incapacitated.
Strangely, it seems to have the same effect on that peculiar weapon of yours. But you must believe me. I mean you no harm. You can drop the benevolent facade, Moebius. I know who and what you are. I should kill you where you stand. Perhaps you should, my boy. But you don't. Are you so certain of that, Moebius? My role as Time Guardian affords me a certain level of omniscience, Raziel. No, you don't kill me. That honor belongs to your maker, Kain, some 30 years from now. Ah, you two are a pair. You're just as fatalistic as he is. Death comes for us all, Raziel. It's just a matter of time. How is it that you know my name? We have never met. On the contrary, Raziel, I know you very well. And it grieves me to see how cruelly Kain has used you. I knew you when you were one of the Sarafan Brotherhood, Raziel. We were even close. Oh, please. Fortunately, you need not love me now to be my ally. Are we within the stronghold of the Sarafan priesthood? Yes, but the glorious days of the Sarafan have long since passed, I'm afraid. This is a more cynical and indecorous age. My mercenary army now inhabits this stronghold. We strive to honor the memory of the Sarafan with our own humble crusade. Is this the vampire Vorador? Yes, the scourge of the Circle, the most depraved and decadent example of his whole degenerate race. He slaughtered 6 of my fellow Guardians as they cowered defenseless in this room. And you somehow survived this massacre? I and 2 others. The Circle was devastated. Only we 3 were spared. How convenient. You'll forgive me if I don't naively devour every scrap of information you toss me. You have a reputation for deceit. And who has slandered me so? Your malefactor, Kain? The one who betrayed and destroyed you? Our common enemy? Consider the source before you judge me too harshly. We'll forget about rekindling our old friendship then. But consider an alliance based on our common ground. We both want Kain dead. I can help you do it. You don't want to meddle in this, old man. I know all about your sordid little schemes, but you're simply out of your depth on this one. You underestimate me, Raziel. Let me show you. Even now, Kain is lying in wait for you, unaware that I've snatched you out of the time stream and brought you here to me. See how he lingers at the very pillars he is destined to destroy, foolishly confident that he has eluded your grasp. The pillars are still standing in this time. Yes, Raziel. They are the embodiment of the divine force which preserves the life of our world. We who serve the pillars maintain their delicate balance, and Kain is destined to be the fulcrum upon which that balance turns. I believe you have already endured the wasteland wrought by his terrible, selfish decision. Kain's very existence is a cancer upon this world. As long as he lives, all of Nosgoth is in peril. You may never again be human, Raziel. But you can re-embrace the essence of your humanity and the nobility of your Sarafan heritage. Go to him, Raziel, and end this. But first, you will need to find your way out of the stronghold, and in this, I'm afraid I cannot help you. My soldiers will not understand your appearance here. They will try to kill you. You needn't fear them, of course. They're no match for you. Try to keep the casualties to a minimum. But do what you have to do. All great movements require a few martyrs.
Alone now, I surveyed my surroundings and noticed a second time-streaming chamber. Its entrance identical to the first, but with one distinction. That crystal was significant, but how? I had not yet discovered. Dzień dobry, cześć, z tej strony Cwircwiru, to jest Legacy of Kain, Reaver 2. Tak, proszę Państwa, zaczynamy tam, gdzie dopiero co skończyliśmy. Co ty taki zestresowany, Raziel? No, i zresztą mieliśmy catch-up w filmiku, który całkiem fajnie zrobiony. Patrzcie, w ogóle 2 lata różnicy, no nie? Jaka jest różnica w grafice, jaki w ogóle, no... Nie mogę podłączyć pada ogólnie, więc będzie mniej klikać w filmikach, ale jest też... kontrolsy, do których muszę się przyzwyczaić. Tutaj mamy sceny, jak Worador zabił innych z kręgu. Tutaj nawet 2, ale byłem przekonany, że to Kain zrobił. No cóż, ten był ostatni, ten był na filmiku z Blood Omena. No dobra, cóż. My ogólnie będziemy teraz dalej szukać Kaina. Mamy tutaj kompas. Mamy o wiele dłuższy pasek życia. Nie wiem, czemu nie mamy Soulwira. Mamy przejście do astralnych. Mamy... Co to jest? O, mapa. O wiele gorsza niż ta, co była zmodowana w 1. No ale nic. Radzimy sobie z tym, co mamy. Dobra. Znajdźmy drogę stąd wyjściową. No i nie ma gra wbudowanego spolszczenia. Będę musiał je dodawać sam, a skorzystam sobie ze spolszczenia w tym. No. Wiecie w czym? Z Legacy of Kain Archives. Jest taka stronka i tam jest przetłumaczone z tego, co wiem. No proszę. Dużo was tu jest? Muszę ogarnąć kontrolsy, to nie jest takie hop-siu, ej. Ktoś jeszcze się pojawił? Nie. A, przestań. Nie ma o czym mówić nawet. Możemy już obciąć łeb? Dziękuję. Tak, wiem jakie są mniej więcej finisze, bo musiałem ogarnąć, czy ta gra działa. Jest trochę kombinatoryki, trzeba troszkę rzeczy pościągać dodatkowych. Cóż, tutaj widzę, że serafini jako aniołki, białe skrzydełka, no ślicznie, wszystko pięknie. Musimy się stąd jakoś wydostać, a właściwie dowiedzieć się, co zrobić, żeby ten kryształ działać, tak? To musimy się dowiedzieć. Kamera oczywiście jest rewelacja. Tak jak we wszystkich tego grach typu. W ogóle 2 lata różnicy i patrzcie jak wyglądają filmiki w Reaveru 1, który był w 99 wydany, a jak wyglądają w tej części, która wyszła 2001 roku. O, ale mi jebnie, tak myślałem. A ja mogę ją podbić do góry? No nie wiem, nie dowiemy się na razie. Znaczek Moebiusa tutaj jest też. Na to wygląda, że to jest znaczek Moebiusa. Są gdzieś jakieś fontanny. Ale z nich aktualnie nie korzystamy. Ciekawe, czy zachowaliśmy też wszystkie nasze umiejętności z pierwszej części, gdzie odblokowaliśmy bossami. Throughout the stronghold, I discovered evidence of my former nobility and my life as a Sarafan priest. This was the heritage so foully stolen from me when Kain raided my sacred crypt and defiled me. Naprawdę myślisz, że byłbyś sobie takim przyjemniastym aniołkiem, tak? No, po kolei załatwimy, co? Nie będziemy się jakoś roztegowywać. Lepiej po kolei. Dobrze, że oni czekają na swoją kolej. No nie ładują mnie wszyscy naraz, tak jak w 1. To już całkiem pozytywna, gadamy, zmiana. Jest jakaś zmiana, cool, dobra. Aha, i tak uciekamy. Ostatni. Dobra, ty, hej.
Halo. Padł po prostu, okej. Czy nie był znaczek wampirzy tam, na drzwiach? Kainowy w dodatku? Mi się zdaje, że taki właśnie był. Bo tutaj mamy co? Tutaj mamy wampirzy łby. No to wygląda, mają spiczaste uszy i same kobiece. Czy mi się wydaje? No nie, wygląda na to, że same damskie łby. Nie, podobny znaczek niż jak ten do Kaina, okej, ale to nie ten sam. Dobra, a skąd ja przyszedłem? Chyba stąd. Teraz muszę iść tam. Chyba. No cóż, sprawdzimy. No bo stąd przyszedłem? Fuck me. Jest jeszcze jakieś przejście otwarte? Tak z dupy? No i w ogóle tak się zastanawiałem o Survivoru 1 jeszcze. To taki trochę jakby wręcz... A tu nie ma klamki. Okej. Nie, to tu wracamy się. Taki prekursor normalnie... otwartego świata trochę, nie? No można było kluczyć w tam z powrotem i w ogóle tak naprawdę w dosyć wiele miejsc dojść. Naprawdę cacy. A, no tak, przecież co z tego, że tam jest krata. Nie powinienem się tym przejmować. Przez tą kratę przejdę? Przez tą chyba nie. Ale przez tą drugą już jak najbardziej. No, przecież robimy tego. Bam! Jest nasz Soul Reaver. Astralny, czy tam Spectral Reaver to jest. Tak. To są duszyczki, które mają teraz czachy. Bonjour. Away from the influence of Moebius's cursed staff, I could feel the strength of the Soul Reaver slowly returning. If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade, it gave Moebius a powerful advantage over his enemies. I finally understood how Moebius's crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wondered, would the staff have any effect on the Reaver? No cóż, tego to będziemy musieli się dowiedzieć chyba, nie? Dobra, to ja bym załatwił najpierw może tych, bo oni są łatwiejsi trochę chyba, nie? No co za dziad! God damn it. Mogę do niego doskoczyć? Wyrywa mu serduszko, nice. O nie! Da mi zjeść? No nie da mi, co za frajer. Uciekaj. Dobra, teoretycznie też nie muszę jakby go lockdownować, ale chyba lepiej tak zrobić. Dobra, biorę ten miecz. Mam niebieską krew. Wcześniej tego nie było widać. O! Żegnam pana. Chcę wybić cały pokój, zanim przejdziemy dalej, bo to będzie upierdliwe, jak nagle mi się z dupy rzuci na mnie jakiś Jasiu. Okej. Tak najlepiej się lockdownować na kimś. Mogę już wyrzucić tą broń? Jak się jej pozbyć? Opadę. Nieważne, pomyliłem klawisze. Muszę przyzwyczaić, to nie jest taki hopsium, żeby nagle spada przerzucić się na myszkę i klawiaturę. Wierzcie mi, naprawdę jest zupełnie inaczej. Dobra, tam stoi Jasia, idę ją zabić. Jest jeszcze jakaś? Nie widzę jej. Goddammit. No pan tak biegnie. O! No i subcie. Czy wiedział, jak się wyrzuca broń? Tak się kłóca. Okej. Au!
nie jest taka fajna. Zaczyna się melodia od Kain refused the sacrifice, czyli że Kain odmówił poświęcenia się. To chyba nawet głos tej wyroczni takiej. No, chyba nie wiem, jak się wyrzuca broń. Jak się broni? Muszę to sprawdzić. Aim, crouch, block, forward, back, bla bla, jump. O nie, jest tego więcej. Heavy attack, double jump, aim, V albo U. To może pod U się dorzucę. Ja. Ciekawe, czy dorzuci. Hop. A. Okej. Prawie. Ale mogę strzelać, czyli zachowałem jakieś umiejętności. Można normalnie odwracać ich uwagę, ale beka. To nie korzysta z mojego życia ani nic. Ciekawe, ile strzałów potrzebuję, żeby ją zabić. Czy w ogóle się da? Tak blisko, a tak daleko. Chyba jej tak nie zabije. No chodź. No patrzcie, kurwa, przecież on nawet nie sięga ich. Czemu ty nie podchodzisz do nich, Raziel? Bez sensu kompletnie. Będę musiał się przyzwyczaić do tej formy walki, bo jest trochę taka gówniana. No dobra. Tu zabiliśmy wszystkich, tam mamy przejście zamknięte. My przyszliśmy stąd. No i co? Coś ciekawego to jest od tej katedry jeszcze takiego? Czy nie bardzo? Może po prostu drzwi otworzę. Zobaczymy, co się stanie. Jakieś fajne witraże tam są. As I neared the stronghold's inner sanctum, a strange sensation crept over me. An indescribable feeling of displacement, a sense of vertigo, as reality itself appeared to warp and bend around me. The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel. As I cautiously approached, the sense of dislocation intensified with each step. So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Moebius's crusade. I was reminded of Kain's journey as a fledgling vampire, how Moebius coerced him to travel back in history and assassinate William, thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. And here I discovered the source of the displacement. The soul Reaver itself, laid out like a holy relic, and broken, apparently in the battle between William and Kain. I had not thought such a thing was possible, until, of course, Kain shattered the blade against me when he tried to strike me down. Thus the captive spirit inhabiting the Reaver was released, and binding itself to me, became my symbiotic weapon. And so the Reaver met its former self, still imprisoned in this corporeal shell. I watched, mesmerized, as the Wraith blade uncoiled itself and snaked down the length of the physical blade. Embracing its twin, its mirror self, the Reaver's long-dormant spirit was now fully aroused, and for the first time, I felt the true presence of this other entity, willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment. The Reaver was now in command, and I, now merely its helpless host, felt my soul being leeched to restore the blade. But the Reaver knew better than to destroy its host, and just as I neared the brink of oblivion, the blade released its hold on me. As I recovered, I realized we were now bound together in a fragile alliance. The Reaver no longer merely my symbiotic weapon,
but a sentient parasite competing for control. Nice. What have you done to me, Moebius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Kain who led you here, not I. While you curse me, the only soul in Nosgoth ready to guide and assist you, Kain laughs at our folly and revels in your dismay. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more durable than you, old man. Bound together as they are, I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell. Raziel, I beg you to stay your hand. This was none of my doing. I have sought only to aid you in your righteous quest. Why, you're trembling, Moebius. Has your confidence abandoned you? Tak, bo już nie wyłączę You tego seem to have Reavera. made a fatal error by leaving your precious staff behind. Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel. You don't know what you're doing. I have taken an enormous risk by appearing here before you, so defenseless, yet eager to prove my good intentions. If there's anything left of the Seraphim in you, you won't do this. While you threaten me, your true enemy eludes you. Don't concern yourself with Kain, old man. He'll join you in hell soon enough. As you said, death comes for us all. Yes, the wheel of fate demands it. What did you say? The wheel of fate. The inexorable cycle of death and rebirth to which all men are compelled. We serve the same God, Raziel. To strike me down would be striking God's own attendant. And I don't believe even you would take that risk. I tire of your games, Moebius. Now that I know you fear me, I needn't concern myself with you. Kain is waiting for me. Go, Odrzucił? Miecz? seek Kain out and destroy him in the name of the one God we both serve. You, who were once a Seraphim priest, murdered, profaned, destroyed, and reborn again from his mercy. You are now most powerfully equipped to be his agent, his instrument of restoration and retribution. My own vengeance is motivation enough. By my soul, you almost had me, my little blue assassin. But that'll be the one and only chance you get. I assure you of that. I could now summon the blade at will, regardless of my strength. But once summoned, the blade's ravenous appetite could not be contained. A, i zabiera It życie. devoured the souls of its victims, and if I allowed it to become over-aroused, the Reaver would now turn its hunger on me. No tak. O nie, jak mi się pasek życia zmniejszył. Tak się bronię. Tak życie. Ale bida. Wolę mieć więcej życia, czułem się pewniej. Ale kurde, bida. Dobra, czy tyle, że tam... Leży tam, został. Czyli go nie wziął tej fizycznej formy, okej. Nie, to nie. So this was the legendary Janos Ordrin, reputed to have been the most ancient and diabolical vampire to have ever existed. According to folklore, he lived high in the cliffs of Nosgoth's northern mountains and preyed mercilessly on the defenseless villages below. His reign of terror ended when the Seraphim finally hunted him down and tore his throbbing heart from his still-living body. This relic came to be known as the Heart of Darkness, and was supposedly imbued with the power to restore vampiric unlife. The Seraphim therefore guarded it carefully, lest the heart fall into the hands of their enemies. But I wondered, could Janos Ordrin truly have been as monstrous as depicted here? Or was this merely artistic license by the Seraphim, who sought to lionize themselves by demonizing their darkest enemy?
Dobrze rozkminiasz, Raziel. Pamiętacie Heart of Darkness? Heart of Darkness w Blood 1 nas leczyło, czy tam wskrzeszało, nie? Jak się życie kończyło. Cool. Tam jest William i Kain, którzy stoczyli walkę, jak Kain się cofnął w czasie, a tu nie mam żadnego fajnego witrażu do oglądania. Tu też nic nie mamy. Dobra, co? Trzeba iść tu. Janos i jego serduszko. Jeszcze będzie o tym mowa. Tak. Myślałem, że tam to serducho jakoś weźmiemy sobie, czy coś. A! Okej. I on się karmi duszą, a nie ja. Okej. To nie, to ja wolę korzystać z tych broni. Tak naprawdę. Muszę, że lepiej się leczyć. Jak trzeba będzie, to będziemy korzystać z Reavera, ale to może na bossy? Zobaczymy. O, czyżbyśmy tym razem nie zabijali? Może będziemy zabijać ludzkie formy. Zefon. This chapel, I realized, was a memorial to my former Sarafan brethren and myself. Rahab. All of Ich us zabiliśmy. martyred here. And then so cruelly profaned by Kain when he imposed his gift on our noble corpses. O nie. Gra się wysypała. For the first time, I beheld the image of my Sarafan self, memorialized here among my fallen comrades. It tortured me to see how noble and pure I had been, and what a vile phantasm I had become. And a profound sense of injury, of loss and betrayal welled up in me, so overwhelming I could barely contain it. All I wanted at this moment was to find Kain and destroy him. Jej, nie wysypało się. Zaraz sobie obejrzymy wszystkie rysuneczki. O, fucking. Dobra, mogłabyś... Ona mnie zaraz zabije normalnie. Ej, dałem fokus, czemu? Oj, tam mnie chyba dziabnie. Nie zdążyłem. Trochę zdążyłem. Trochę boli, jak one mi tak robią. Mogłybyście nie robić tak już więcej, proszę? Ten autofokus trochę gówniano działa. Muszę jeszcze ogarnąć kwestię wysypywania się tego na cutscenkach, bo tutaj niestety nie ma możliwości zapisu w każdym momencie. I co? No i tyle. Dobra, zobaczmy po kolei. Duma, czyli przedostatni boss przed Kainem. Czemu za nim jest wielki wampir? Nie wiadomo. I co? I teraz będziemy zabijać Zepon. Zepon to był chyba... Nie pamiętam, który... A, Zepon to był ten pająk. Robaczek taki, no. Zabijać serafińskie wersje naszych braci. Melkaja to był ten brzydki. To był pierwszy boss. A Rahab to był ten wodny. A Turel? Turela żeśmy nie pokonywali ogólnie. No i Raziel. Dlaczego tylko Raziel ma posąg? No nieważne, wyszedłem stąd chyba. Czy stąd? Nie, stamtąd wyszedłem. A chcę iść tu gdzieś. Idę tu. Ciekawe, czy tutaj też trzeba będzie kroczyć z miejsca na miejsce. Się cofać i w ogóle. Mam nadzieję, że nie. Wolę tego uniknąć. Niektóre zmiany mi się nie podobają, ale niektóre są spoko. No zobaczymy, co dalej z tego będzie. O, weszliśmy na pięterko, spoko, to tu mieliśmy się właśnie dostać. A jest coś na tym pięterku jeszcze takiego? Chyba nie, nie widzę przynajmniej. Przypuszczam, że to jest też zejście na dół. Nie. Nic nie ma, okej. To spadamy stąd. Korzystając z tych drzwiów.
licząc na to, że gra się już nie wysypie. Ładnie tu ogólnie. To poprawiona grafika, te 2 lata zrobiły swoje. Wszystko wygląda lepiej. I emerged, and for the first time beheld Nosgoth in its former glory. The land overflowed with abundant life and vitality, and I knew with certainty then that the world I had left behind was nothing more than the corpse of Nosgoth, a lifeless husk bled dry by the corruption of Kain's parasitic empire. This was the fragile world Kain sacrificed to preserve his own petty life and ambition, heedless of the profound cost. The sight only deepened my resolve. I sensed that the pillars lay to the northwest. If Kain truly waited to confront me there, I would not disappoint him. Cool! Czyli ogólnie jesteśmy w czasach, gdzie Kain jeszcze nie... Znaczy, może już jest wampirem, ale niekoniecznie, no, coś mu dodało. No dobra, jak ja mam pływać? Aha, spacją, okej. Mogę drukować? Mogę. O, tak się o wiele łatwiej pływa, no to tak to możemy grać. Zobacz, coś tu się chowa ciekawego. Chciałbym najpierw tu się dostać, no. A jak? Wyleź stąd. O, tak. I did not yet possess the means to unlock this barrier, but this enigmatic symbol was clearly the key. Chyba już wiem, o co tutaj chodzi. Czy już tutaj się zaczynają motywy z Reaverem? No dobra. Spoczko. Wszystkiego, a wy się dowiecie wszystkiego w swoim czasie, jeśli jeszcze nie wiecie. Dobra, ten wyskakuje. Czym nurkuje? Ten. Po prostu tak? Ej, halo. To chciałem zrobić. No ale nieważne, już wychodzimy stąd, więc dupie tam. Pięknie. As I passed this arcane landmark, a wisp of the Reaver's energy was drawn to the ring, illuminating it. This created a beacon of sorts in the spirit world. If ever I found myself depleted in the spectral realm, and my soul tossed on the ethereal winds, these beacons would draw me back to safety and restore me. Czyli to jest jakby save? Action. No i fajnie. To jest na czas? Nie wiadomo. No dobra, jak umrę, to na pewno się tutaj ten... Dobra. Weź... No, o, pięknie. O to właśnie chodziło, Raziel. Pięknie, chłopaku, pięknie. Myszką steruję. O, nice. Fajnie, to będzie wygodniej o wiele też. No, ty, chłopaku. Ale do góry, dobra, bo ja teraz nie wiem, gdzie mam płynąć nawet. Wydaje mi się, że tu. Tutaj wylezę. Co on nagle zaczął tak nurkować jak porąbany? Dobra. Tam jest wyjście. God damn it. Ogólnie tu jest wszędzie wyjście jakieś. No ładna ta cycatela. Dobra, zasada wysokiego skoku jest bezzmienna, tak jak wcześniej. Dobra. Co to są za te... To coś, co to jest? Co to robi? Ma to jakoś zapalić? Nie, więc kompletnie. Ogólnie muszę iść tam. Ale tu było jakieś przejście, czy też... No trudno.
Tam coś jest dziwnego, to chyba nie jest baza. These ancient obelisks were mysteriously attuned to my spiritual essence. By simply touching the symbol, I could safely preserve an imprint of my soul, and thus create a safe. milestone to which I could return when weary, and from which I could resume my journey. Jak ładnie wyjaśniony save. Hit. Save. Game data saved. No i spoko. Fajny motyw, to mi się podoba. Dobra, jak już tutaj dotarliśmy do jakiejś save'a, no to jest win, nie? Co to jest? A, tutaj czegoś też potrzebujemy. Ale nie mamy. While I had only just escaped the stronghold, I sensed that in time my journey would return me full circle to this place. Infiltrating the fortress, however, would be no small feat. The balcony that had provided my escape was now well beyond my reach, leaving this massive gateway as the only means of entry. The gates were sealed, but like the time-streaming chamber I had seen earlier, their operation was undoubtedly linked to that odd crystal mounted above the entrance. Ja, ogarniemy to, nie przejmuj się niczym. Siema. Here it comes! Co ona do mnie tak szybko atakuje, ej? Chyba wampir, nie? Bidulek. Oh no. No i subcie. Mnie się wydaje, czy to są same jakby... Nie, to nie są kobiece, tylko wampiry, okej. To luz. Over there! On ma strzelające coś! Check this out, czy ja to będę mógł wziąć? Zostanie ta pikawka? Piu piu? Ty, została. Mogę ją wziąć? Nie mogę, ale bida. No trudno. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Warp! Skąd wiesz, że ja niby jestem wampir, co? Nigdy nie widziałeś takiego wampira, się strasz. No i uzupełnione żyćko, ale w ogóle fajnie motyw ten, że on dotknął tego Reavera i to mu zmniejszyło życie, że jest osłabiony, że to nie jest tak, że stracił wszystko, co nauczył się w tym w pierwszej części gry, tylko on dalej to potrafi wszystko, ale jego siły witalne spadły przez to, że znalazł bliźniaczego Reavera w przeszłości. No, bardzo fajnie wyjaśniają to wszystko tak fabularnie. Spoko, ogromny plus. Naprawdę fabularnie to jest dalej perełka. Przynajmniej na razie, chyba że później jest coś zepsutego. Ja bym chciał też tak naprawdę zamienić sobie broń na tę, bo ta ma dalszy zasięg. O nie, piw-pafak. Aha! Jak mnie niby sięgnął? Okej. Idziemy dalej, przez las. O, muzyczka się zmienia. Chciałem dotrzeć do pilarów jeszcze teraz w dzisiejszym odcinku. Co to było? Widzieliście to? Coś tu jest inaczej. Swoją drogą.
Tak jak Little Dwarf, krasnoludek mi pisał, że te kołki drewniane tylko wprowadzają jakby w stan uśpienia ciało wampira, to teoretycznie jakbym przeszedł teraz do spektralnego świata, ich dusze powinny się tu kręcić, nie? No bo co? Są tylko ponabijani na kołki. Jest motyw z Duma, że można tam przeprowadzić z nim krótką rozmowę przed walką z bossem, ale nie jest jakaś porywająca bardzo. Bardzo jest, mimo wszystko jest ciekawym smaczkiem, nie? No powiem, że nie. O ty, piesek! O kurde, to bije tak całkiem dziwnie. To był dźwięk tego pieseła? Dawać duszę. Nie, tego nie chcę. To chcę. Co to za miejsce? Też wszędzie pozabijane wampiry. No tak, pamiętam, był taki motyw w Blood Omenie, gdzie właśnie po cofnięciu się w czasie okazało się, że Moebius wykorzystał wszystko, żeby pozbyć się wampirów. Po tym zabójstwie Williama. Kurde, no to mimo wszystko trzyma się tego w kupy. Spoko, nie? Naprawdę hit. Tam jest pieseł. Który nie przeskoczy wody. Loser. A tam jest jakiś wir. A woda mi nie zabiera życia, mam nadzieję. Ej, dawaj włócznie. No. No chodź. Pieskowata duszo. A ja wiem już po co to są te braziery. Znaczy to się jakoś nazywa. Brazier po angielsku, a po polsku. To się nazywa jakoś na zasadzie... Wiecie czego, nie? A pewnie wiecie. Takich płonących was, pochodni, whatever. Wiecie, tak. To będzie trzeba pewnie użyć Soul Reavera, ale to kiedyś na tym. Bo te symbole, w jakie to jest ułożone, mi się kojarzą. Nice well played. No nie jest łatwo. Ale to nic. Vampires had nothing in common with the deranged jackals I left behind in Kain's derelict empire. They seem to retain much of their former humanity. In this era, vampires were clearly not the uncontested predators we had been. These creatures were hunted mercilessly and oppressed. And while I still believe that vampirism was a plague and had to be wiped out, there was nothing noble or righteous in this crusade. This was simply ruthless persecution. Ano. Widzisz, Serafini wcale nie są tacy świetni. Jaki on w ogóle dźwięk wydaje, jak umiera. Pieseł. Dziwaczny. O, mader. Parciuch jesteś, co? A co się stanie teraz? Aha. Nic. No jak? Jej nie trafiłem. Jak to możliwe fizycznie, co? Patrzcie, teraz ma 2. Włócznie. Co to jest? A, dźwignia, okej. No, chcę. A, hold, dobra. Otwieramy bramę. A gdzie poszliśmy? Nie mieliśmy iść do tych pilarów? No, jakbyśmy trochę zabłądzili. Z buta takie jest. The pillars of Nosgoth. Są. Pristine, whole, and uncorrupted. I had never beheld them in this undefiled state.
Yet something profound and indelible resonated within me at the sight. And there, waiting at the very heart of the pillars, was the canker that was destined to destroy them. Jest i Kain. I know you're there, Raziel. Moebius led me to you, Kain, though I might have guessed you'd meet me here. And if Moebius told you I was hidden on the underside of hell, would you throw yourself into oblivion to pursue me? Moebius trawls for the ignorant and unwary, hauling his gasping prey from the streams of their destinies. Stay out of his net, Raziel. Spare me your elaborate metaphors, Kain. I have pursued you here for one purpose. You will pay for your betrayal, and balance will thus be restored to Nosgoth. And whose will is satisfied then? The will of Raziel or Moebius? Would I be better manipulated by you, Kain? Now, turn and face me. The chase is over. This isn't a chase, Raziel. We are merely passengers on the wheel of destiny, describing a perfect circle to this point. We've been brought here for a reason. I've seen the beginning and the end of our story, however, and the tale is crude and ill-conceived. We must rewrite the ending of it. You and I. Face me, Kain. Even you shouldn't die a coward's death. Isn't it customary to grant the condemned a final request? I recall no such courtesy from you. Indulge me, Raziel. All I ask is that you listen. This Słuchamy, czy nie? is the sublime moment of our undoing, Raziel. The ineffable fulcrum upon which swings the entirety of our history. This is where all of Nosgoth is betrayed. In this instant, Ariel, the Balance Guardian, is murdered by dark forces bent on overthrowing the pillars. Her spirit is just now tearing free, lost in the ether, trying to find its way here. You have already seen how she comes to haunt these pillars. Bound here by your refusal to die. You are the reason this land becomes diseased. As long as you remain alive, you condemn Nosgoth to an eternity of decay. Be still, Raziel. See this. As Ariel dies, I am being born to take her place as Balance Guardian. Such is my destiny. My God. At the moment of my first cry, Ariel's beloved, the Guardian Nutraptor, finds her corpse. Racked with grief and tormented by suspicions of treachery, Nutraptor plunges into a madness which overflows and infects all of the Guardians who are symbiotically bound, including me. The repercussions of Ariel's assassination were expertly calculated. The entire circle descends into madness, and I am tainted at the moment of my birth, instantly rendered incapable of fulfilling the role destiny has prepared for me. Shall I show you the same mercy you showed the rest of the circle, then? You blithely murdered them to restore their pillars, yet your hand faltered when it came to the final sacrifice. What makes you exempt, Kain? You're merely the last man standing. Why condemn me for simply carrying out what you hadn't the courage to do yourself? Let's drop the moral posturing, shall we? We both know there's no altruism in this pursuit. Your reckless indignation led you here. I counted on it. There's no shame in it, Raziel. Revenge is motivation enough. At least it's honest. Hate me, but do it honestly. Jezu, ja mógłbym ich słuchać cały wieczór. I am presented with a dilemma. Let's call it a two-sided coin. If the coin falls one way, I sacrifice myself and thus restore the pillars. But as the last surviving vampire in Nosgoth, this would mean the annihilation of our species. Moebius made sure of that. If the coin lands on the reverse,
I refuse the sacrifice and thus doom the pillars to an eternity of collapse. Either way, the game is rigged. We agree then that the pillars are crucial and must be restored. Yes, Raziel. And that's why we've come full circle to this place. So after all this, you make my case for me. To end this stalemate, you must die so that new guardians can be born. Pillars don't belong to them, Raziel. They belong to us. Your arrogance is boundless, Kain. There's a third option. A monumental secret, hidden in your very presence here. But it's a secret you have to discover for yourself. Unearth your destiny, Raziel. It's all laid out for you here. You said it yourself, Kain. There are only two sides to your coin. Apparently so. But suppose you throw a coin enough times. Suppose one day it lands on its edge. Czyli w tym momencie urodził się ludzki Kain, kiedy Ariel zginęła i Naprawtora porąbało już całkowicie. Nie wampirzy Kain, tylko ludzki Kain. No grubo. W ogóle jak wysokie są te filary? Mogę to jakoś zobaczyć? O kurde, wysokie. Dobra. I didn't know what impulse stayed my hand, why I had so willingly allowed Kain to escape me when I had pursued him for so long. I had no reason to trust Kain after he had valued me so little, and yet I found myself intrigued by his words. I had been too cruelly used to so gullibly play his pawn, but if this world truly had secrets to divulge, I was determined to expose them. Tak. Musimy je odkryć. Oj. Okej. Myślałem, że po prostu będę się wspinał po ścianach. A jest tu Ariel? Czy ona już tu dotarła? Jaka zniekształcona muzyka tutaj też gra w tym spektralnym świecie. Cool. Dobra. Idźmy po tych schodkach. Może będziemy mieli rozmowkę z Old Godem, który jest naszym bogiem, i Moebiusa. A jeśli Moebius jest przeciwko wampirom, czy to nie znaczy, że Bóg też jest przeciwko wampirom? O, nowy model macie? Macie nowy model. Jesteście paskudni. Ten sam dźwięk wydajecie. Gdzie tu dusz? Masakra. Teraz już mi się nie świecą w żaden sposób czaszki. Ucieka. No, co uciekaj. Nie muszę się bić z wami wszystkimi. No i dobra. To wracamy. From the moment of my arrival, I had the constant and palpable sensation of being watched. Someone, it seemed, was keenly interested in my presence here. Kruki. Kto używa kruków? Nie wiem. Nie przychodzi mi do głowy nic konkretnego, jeśli chodzi o postać. Może to ten Naprawtor? Nie, no dopiero co popada w szaleństwo, więc... From the look of it, this door had been sealed for centuries. I began to realize it was no mere coincidence that I found myself standing here, beneath this winged figure with blue skin and cloven hands so like my own, and bearing this unique key. Odpalamy, mówisz? No dobra. And so it was with a sense of gravity and trepidation that I unsealed that ancient door and crossed the threshold. Reaver jest wszędzie na ścianach.
I zamknęło się za nami. Czy to jest Raziel przedstawiony tutaj na tej bramie, czy ktoś inny? Ciekawe. Kto tam stoi? Jakiś potwór. Potwory! No tak, nie mam nic do zbierania, bo wszystko zebrał ten Reaver. No, robi się trochę krytycznie. Teraz już my cierpimy. Trzeba go wyłączyć. Za dużo życia nam zje. Au. Ciekawe, czego to są duchy? Bo to nie mają dusz. Nie mają żadnej duszy. A może mają? Ała! Coś do mnie strzela. Jeszcze jeden tu jest, okej. Sorry, że tak nie widziałem cię. Dobra, idźmy dalej. No jestem żywo zaciekawiony, bo tak jak w Cwircwiru 1 mniej więcej wiem co i jak, tak dwójka, nie mam pojęcia, dla mnie to jest luka w historii, nie? Tu jest spód pilarów? Jak to możliwe? Co to jest? Explain. As I entered the chamber, I sensed that it had been sealed for hundreds, perhaps thousands of years. And while this room was clearly built when the pillars were erected, I knew that no human hand could have shaped this place, and that perhaps it had never been seen by human eyes. The surrounding murals depicted a winged race, their features so like my own, but beautiful, where mine were grotesque, and angelic, while mine were demonic. I tried to decipher these images. A great war, but with combatants like none I had ever seen. The pillars, raised by this winged race, who thus defeated their adversaries. The winged beings again, writhing in agony, apparently afflicted with the same bloodthirst I had so recently suffered. And throughout the chamber, inscribed everywhere, images of the Reaver itself. Was this what Kain had urged me to discover? I wondered. Lies, Raziel. Do not be deceived. Ah, my ancient benefactor. And I dared to hope we had parted ways forever. Silence was refreshing, but it lasted. No doubt you have a conveniently inexpressible reason for your presence here. Do not be insolent, Raziel. I am eternally present here and everywhere, now and always. I am the still center of the turning wheel, the hub of this world's destiny. But perhaps not so omnipotent as you'd have me believe. Your hold on me appears to be tenuous. I no longer seem to need you. Yet I'm guessing you still need me. This impudence is unworthy of you, Raziel. Do not forget that you have a task to fulfill here. You are indebted to me. Indebted? You would have me show gratitude for a gift I didn't ask to be bestowed. Do you forget that you forced me to inhabit this vile carcass? I restored you to yourself, Raziel. It was Kain who destroyed you. The very enemy you've just let slip through your grasp. Do not fail me, my servant. I serve no one. Not you, not Kain, and not your lackey Moebius. Moebius is my good servant.
I have many. And if I tell Moebius that he's worshipping a giant squid, do you think his faith will falter? You have grown willful, Raziel. But beware. To embrace a serpent is to invite poison into your heart. Kain is a sinuous beast. He will seduce and deceive you. You pride yourself on your free will, yet you let that degenerate deter your resolve. I harbor no illusions about his integrity, nor anyone else's. In fact, I am beset by manipulation on all sides. I merely seek the truth. These are the fathomless truths, Raziel. The agony of birth and death and rebirth. This is the wheel of fate, the purifying cycle which sustains all life. Vampires are an abomination, a plague which leeches this land of its spiritual strength. They obstruct the flow of life and death. Their souls stagnate in their wretched corpses. But the wheel must turn. Death is inexorable and cannot be denied. Your destiny is irresistible, Raziel. You are my soul reaver, the scourge of the vampires, reaper of their apostate souls. Remain steadfast, end the vampire's parasitic curse, and restore Nosgoth. Kain's blood belongs on your hands. Kain indeed deserves to die for condemning me to this repugnant form. But if and when I kill him, it will be for me alone to decide. Kain destroyed you without a flicker of remorse. He tore the soul from your noble corpse, and after you had served him faithfully for 1,000 years, he discarded you in the abyss on a jealous whim. Czy by na pewno to była zazdrość? Remember your rage, Raziel. Let it guide your hand. Szybko zareagował Kain, to prawda. Na to wszystko. Ale czy to była zazdrość? Dobra, obejrzyjmy sobie jeszcze raz te freski tutaj. Tutaj skrzydlate postacie z innymi jakby skrzydlatymi postaciami walczą. Później ten tworzy pilary, dzięki którym pozbywają się ich, ale jakby przez to obrywają klątwą. Ale jest jakiś czempion między nimi. I widzę, się powtarza w jedną i drugą stronę i jest to samo. Dobra, to co? Zapisujemy tutaj grę. Tak. No i zapisano. I od tego momentu będziemy grać dalej. Bardzo dużo rzeczy się dowiadujemy tak naprawdę. Nie wiedziałem, że jest aż tak fajnie przegadana. I ta architektura tych skrzydlatych tworzeń bardzo mi się podoba. Spoko. Czy co? No nie ukrywajmy, tak? Skrzydlate stworzenia to wampiry w tym świecie. Więc ogólnie wampirza architektura jest cacy. Jo. Dobra. W następnym odcinku będziemy nurkować. Nie obiecuję, że Soul Reaver będzie się faktycznie pojawiał systematycznie na zmianę z innym tytułem, bo muszę dodać tłumaczenie. I wydaje mi się, że to nie pójdzie tak hop-siup, bo... A nie, powinno pójść liniowo. Tam niektóre rzeczy, jeśli będę musiał dodatkowo przetłumaczyć sam, to przetłumaczę oczywiście sam, ale tak jak wspominałem wcześniej, planuję skorzystać z zapisków Legacy of Kain Archives, które zalinkuję zresztą w opisie. No i co? No i to był Soul Reaver 2, pierwszy odcinek, proszę Państwa. Jedziemy z historią dalej. Jak się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam. A na razie to wszystko. Życzki, papatki. O! Pipu, 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 pipu. O, cześć! Drugiego będę miał sługusa. Zajebioza. Cześć.